Witam wszystkich bardzo serdecznie. Hejka. Dzisiaj postanowiliśmy zrobić vloga późno popołudniowego, wieczornego. Chcemy Wam pokazać, jak wygląda Tokio nocą. Także zostańcie z nami. Obiecujemy, że będzie dużo kolorów. Jak widać, wziąłem moją dużą maszynę, więc będą naprawdę niesamowite zdjęcia w 4K. Na początek tradycyjnie idziemy do stacji metra. Metro wygląda tak, taki jest znaczek. No i będziemy jechać naszą ulubioną trasą, czyli trasą, która zajmuje godzinę. Najdłuższa linia kolejowa na świecie, metrowa. Zaczynamy standardowo od biletów. Musimy wiedzieć, na którą stację jedziemy. I tu macie ceny, ile to kosztuje. Na szczęście możecie sobie wybrać język angielski. Tutaj można oczywiście sobie doładować karty albo sprawdzić wartości biletów. My sprawdziliśmy na mapie, że musimy wydać 280 i tyle zapłacimy za jedną osobę, ale musimy jeszcze dodać drugi bilet, a drugi bilet dodaje się tak. I mamy do zapłacenia 560, rzucamy hajsiwo. Tutaj, słuchajcie, możecie płacić wszystkim, nawet 10 000 jenów. I zaraz na bileciki wyjdą, reszta i gotowe. Jak mamy bilety, to idziemy do brameczek i brameczki zaraz nas przepuszczą. Następnie schodzimy do metra. Taki mały protip dla Was, tutaj metro jest bardzo głęboko, więc przygotujcie się na schody. Metro podjechało, wsiadamy i jedziemy 16 przystanków. Wysiedliśmy z metra, idziemy za tłumem, tłum nas wyprowadzi na powierzchnię. Tak jak mówiliśmy, tutaj schody są wszędzie, ale jak idziecie do góry, to czasem dają ruchome. Siedliśmy na stacji Yoyogi, wysiadamy z metra, wychodzimy, a tu nasz ulubiony budynek. Empire State Building, tylko tokijskie. Dotarliśmy na miejsce, zanim pokażemy Wam jeszcze Tokio po zmroku, to postanowiliśmy pokazać Wam jedną z fajniejszych świątyń, którą warto tutaj odwiedzić. Patrzcie, jakie fajne miejsce znaleźliśmy na mapie Tokio. Te drzewa ogromne przypominają bardziej las niż park, a tak naprawdę to lekko ponad 100 lat temu, bo w 1920 roku ten las posadziło 110 000 ochotników. I te wszystkie drzewa, które wyglądają na bardzo nieprzemyślane, tak naprawdę są bardzo mocno przemyślane. Nikt nie rusza. Jeżeli coś tutaj spadnie, jeżeli coś się połamie, to tak zostaje. No i ten las był sadzony z myślą o tym, jak on będzie wyglądał właśnie za 100 czy 200 lat. A tak prezentuje się cały kompleks, ten parkowo-pałacowo-świątynny. Jest naprawdę duży. Patrzcie, jaka piękna brama wejściowa. Ona robi tak samo dobre wrażenie, jak i sama świątynia. No i te bramy macie oczywiście z każdej strony. I po przejściu przez te bramy wchodzi się na taki wielki plac. A tutaj macie główną świątynię. Niestety z zupełnie nieznanych nam powodów jest tutaj zakaz fotografowania, kręcenia, w ogóle odzywania się. Jak widzicie, to stoi tutaj pan i bardzo tego pilnuje. Także nagrywamy z oddali. Świątynia Meiji jest jedną z głównych świątyń shintoistycznych w Tokio, jak i być może w całej Japonii. Jest poświęcona cesarzowi Meiji i cesarzowej Shoken, jego żonie, w pamiątkę za to, co zrobili dla kraju, pomagając go odbudować. Świątynia została ukończona w 1920 roku. Była to budowa tej świątyni była planem, projektem całonarodowym. No i jeszcze tylko dodam, że ta świątynia, jak większość Tokio, została zniszczona podczas wojny. Bombardowania amerykańskie zrównały ją z ziemią, została odbudowana bodajże pod koniec lat 50. Świątynia ta jest głównym miejscem kultu religijnego, religii shintoistycznej tutaj w Tokio. To właśnie tutaj większość par bierze ślub, bądź całe rodziny przychodzą, jak są jakieś święta czy na Nowy Rok, prosić o błogosławieństwo u cesarza i cesarzowej, którzy zostali świętymi duchami. A sama świątynia, jak wiele rzeczy w Japonii, czynna od wschodu słońca do zachodu słońca, także nie ma co
o godzinie 17:50 każą już wychodzić. Ja też dodam, to 17:50 to nadal jest późno jak na Japonię, bo bywają świątynie, które się zamykają o 16:00. Bierzcie to pod uwagę. Mamy nadzieję, że ten krótki pobyt w takiej fajnej świątyni Wam się podobał. My tymczasem lecimy w kolejne miejsce. Ja chciałam tylko zaznaczyć, że ta świątynia bardzo mi się podobała. Wydaje mi się, że nawet bardziej niż Sensoji, zwłaszcza przez ten las święty tutaj otaczający. Są naprawdę piękne zapachy i te drzewa wyglądają ekstra. Jeszcze na koniec dodam, że najbardziej tam mi się podobają te latarnie. Naprawdę przepiękne, w całym parku takie znajdziecie. Zanim opuścimy tą świątynię, warto jeszcze nadmienić, co to jest szintoizm. Szintoizm to jest tradycyjna, rodzima religia japońska oparta na mitologii japońskiej. Ona jest poligamiczna, oparta na animizmie i szamanizmie, także jest zupełnie odmienna od naszego chrześcijaństwa. A ze świątyni wyszliśmy drugą stroną. Idziemy teraz na nową dzielnię. Dzielnia nazywa się Harajuku i to jest dzielnica, która słynie z mody. Szeroko zakrojonej mody, także znajdziecie tam różne sklepy, sklepy vintage, sklepy z kostiumami, albo takie ekskluzywne sklepy jak ten przed nami. Jak widzicie, już się robi tłoczno, a zaufajcie mi, będzie jeszcze tłoczniej, bo jeszcze nie doszliśmy do tej głównej ulicy, którą na pewno Wam pokażemy. A taka jedna ciekawa rzecz, to tak jak się u nas zbiera na jedne dzieci, albo na chorych, albo na jakieś wydarzenia takie polityczne, czy zdarzenia losowe, to tutaj przy parkach stoją ludzie i zbierają na koty. No i jak to w dzielnicy mody bywa, weszliśmy do centrum handlowego i szukamy specjalnego sklepu. Zaraz Wam pokażemy, o co chodzi. Aha, do niego już taka kolejka. Jakbyście chcieli wiedzieć, to jest sklep Sailor Moon. Ja chcę powiedzieć tyle. Szukaliśmy sklepu Sailor Moon, czyli Czarodziejki z Księżyca. Znaleźliśmy, jest bardzo rozczarowujący, ale w ogóle nie można tam nic skręcić, ani w ogóle nie można tam wejść, bo trzeba mieć rezerwację, także pozdrawiamy serdecznie Madzie. Gabi jest lekko niepocieszona, ale może jeszcze znajdziemy jakiś fajniejszy sklep. Ale w środku rozczarowuje ten sklep. Dobra, jak ktoś chce robić zakupy modowe, bardzo przepłacać, to zapraszamy na tą dzielnicę. My kierujemy się nieco dalej, ale jeszcze sobie pochodzimy po tej dzielnicy, żeby pokazać Wam, jak wygląda w całości. Się odbywa jakaś sesja, pani pozuje, pan fotograf robi fotki, to chyba menadżer, bo ma złoty łańcuch. A my idziemy dalej. Patrzcie, jak pani fajnie ubrana. Padła decyzja, idziemy na Cat Street. Nie wiem, czego się spodziewać, Gabi. To jest dzielnica z modą dla młodzieży. Albo z kotami. Odnośnie tych tłumów w Tokio, no to właśnie macie te tłumy. Chodzimy sobie, spacerujemy. Na razie jedyny sklep premium to ten. Uwielbiam ich plecaki. Po prostu kompletnie nie rozumiem fenomenu, ale nie umiem wymówić nazwy. No i cóż, słyszałem, że na Cat Street nie ma żadnych kotów, więc będziecie zawiedzeni. Im dalej idziemy, tym bardziej zaczynam rozpoznawać marki. Markę Chanel na przykład znam. Tej marki nie znam, ale że jest Paris, to wiecie, musi być na pewno ekskluzywna. No nie wiem. Ja ogólnie nie przepadam za zakupami, więc nie będzie to moja ulubiona dzielnica Tokio. Każdy ma swoje ekskluzywne sklepy. Dla mnie to właśnie ten sklep jest ekskluzywny i z niego to bym mógł mieć wszystko. Firmą Burton również bym nie pogardził. Jak widzicie, więcej niż jedno piętro. Zeszliśmy z tej głównej ulicy. Mieliśmy troszeczkę dosyć tego hałasu wszędobelskich samochodów i teraz idziemy w stronę Shibui, po tej Cat Street właśnie. Tutaj potwierdzenie. I tutaj jest zdecydowanie przyjemniej, spokojniej, ciszej. Można pozbierać własne myśli. Przespacerowaliśmy się trochę po tej dzielnicy Harajuku i to nie jest dzielnica dla mnie. Ja nie lubię zakupów, ja nie lubię takich high-endowych sklepów, natomiast jak ktoś lubi zakupy, to jest jak najbardziej dla niego. I bardzo rozczarowujący był Sailor Moon Store.
Skończyło nam się Cat Street. W ogóle nie wiem, czemu nazwa ma służyć. Nic związanego z kotami, ale widzieliśmy jednego kota. Tutaj macie imprezowy autobus. To jest ktoś znany, ale my nie mamy zielonego pojęcia kto. Ale jak tam macha, to my też machamy. Zrobiło się tutaj tak głośno, że chyba ściągnę mikrofon i zrobimy jakiegoś birolka, żebyście nie tylko zobaczyli oczami, jak to wygląda, ale też mogli trochę posłuchać, bo tu naprawdę jest crazy. Tak wygląda środek ulicy. Jeden wielki korytarz pełen ludzi. Mamy nadzieję, że Shibuya nocą Wam się podobała. Dla nas zdecydowanie za dużo ludzi, chociaż fajnie sobie to obejrzeć, ale nie mógłbym tak na co dzień. A teraz lecimy na kolejną dzielnicę. Wsiadamy i jedziemy do kolejnej dzielnicy. Metro tutaj to jest zbawienie, ale czasem i przekleństwo. Taka tam stacja metra. Słuchajcie, naprawdę teraz dopiero widzimy, ile tutaj jest ludzi. Szliśmy ze stacji. Nie wiem, czy z ostatniego filmu pamiętacie, ale jesteśmy niedaleko tego jajka. Ale to, co jest tu ciekawe, co zauważyliśmy, że obecne ambulanse są tutaj nadzorowane przez strażaków. I trochę nie rozumiemy dlaczego. A tutaj macie pana, tak mi się wydaje, że to jest pan, który ma majtki na głowie i robi sobie zdjęcie. My idziemy teraz do kolejnej dzielnicy, która się nazywa Kabukicho. Kabukicho. No i staramy się tam przedrzeć, ale na razie pokażemy Wam kota. SMBC グループだから安心。Ta dzielnica jest znana z tego, że nigdy nie śpi. Jak tak patrzę na ilość ludzi, to mnie to w ogóle nie dziwi. Liczba ludzi tutaj jest po prostu zatrważająca. Przepięknie to wygląda, szczególnie z tymi neonami. Ale ludzi jest taki full, że ciężko będzie przejść. Ale mnie się najbardziej podobał i tak kiciuś. A od dzisiaj to będzie jedno z moich najulubieńszych knajp. Bardzo mi się podoba jej wystrój i to, co prezentuje na zewnątrz. Trzeba przyznać, że fajny klimat ma ta dzielnica. Te neony naprawdę robią robotę. Człowiek się czuje jak w takiej prawdziwej Japonii, jak z filmów czy zdjęć. W końcu znaleźliśmy sklep dla Gabi. Kochanie, jaki stream kupisz? Gabi chyba dostanie ten z krzyżami, no bo jest mocno wierząca. Oho, będzie grane. Kto by nie chciał takich maskotek? Tutaj pan próbuje właśnie wylosować jedną. Idzie mu nieźle chyba. Oj, niestety nie. Tutaj kolejny pan próbuje. O. Prawie. A tutaj pani ma ewidentnie system. Ale tym razem też się nie udało. Czyli słuchajcie, to nie takie proste, jakby się mogło wydawać. A tutaj już chciałem mówić, że mamy zwycięzcę. Zobaczymy, czy tu się uda. Jak widać, tak Japończycy spędzają swoje wieczory. Jest weekend akurat, więc jest dużo ludzi, każdy gra. Mało ludzi wygrywa, muszę powiedzieć. Takie coś zachęca do wejścia.
I słuchajcie, ludzie zwracają na to uwagę i wchodzą. Nowa, większa ulica to i nowe, większe neony. Tutaj mi się bardziej podoba niż w poprzedniej dzielnicy. O, zdecydowanie, tu jest naprawdę bardzo fajnie. Dotarliśmy na tak zwaną ulicę Godzilli, czyli centralną ulicę Kabuki. Już wiemy, czemu to jest Godzilla Road. Bo jest to Godzilla. Patrzcie, jakie mega skarpetki tu mają. A dzieje się tak dlatego, że tutaj Japonki są bardzo popularne. A więc są skarpetki do Japonek. W co dzisiaj się Gabi będzie przebierać? No zobaczymy. Mejdu? I żeby nie było, ja się przebiorę za takiego samuraja. Szczególnie tą czapę założę. Tu wszędzie takie klimatyczne uliczki znajdziecie. Naprawdę bardzo nam przypadła do gustu ta dzielnica. No i tradycyjnie automaty. No po grach i zakupach trzeba iść coś zjeść. Wszędzie kolejki, wszędzie promocje, wszędzie jakieś dobre jedzonko. Tutaj na przykład najlepsza wołowinka, jaką można zjeść z Kobe. Tak ogólnie to moim zdaniem to jest najfajniejsza dzielnica, na jakiej dzisiaj byliśmy. Może dlatego, że my nie jesteśmy zakupowi, ale tutaj naprawdę można się bardzo, bardzo dobrze pobawić. No i te neony naprawdę robią świetną robotę. Dokładnie, jest dużo neonów, jest dużo ludzi, ale to jest do zniesienia, bo te wszystkie kolory i te atrakcje, które są, wszystko to wynagradzają. Tak, dokładnie. Zagłębiamy się dalej w dzielnicę. No i słuchajcie, coraz bardziej kolorowo. Ale i tak muszę wam powiedzieć tajemnicę. Godzilla robi tutaj furorę. A w ogóle to też widzimy dużo ludzi, którzy są tak dziwnie ubrani albo przebrani. Tutaj taka dwójka siedzi fajna, takie dwie panie. Ale powoli jesteśmy głodni. Nie będziemy wam jedzenia pokazywać, bo wszyscy nam mówią, że my ciągle jemy. Więc zjemy coś na tak zwanym offline. Zauważyliśmy, że dotarliśmy do takiej bardziej niegrzecznej części, więc tutaj są takie lounge, gdzie można spotkać takie panie. Prawie jak w Pattayyi. Jak widzicie, to jest dzielnica rozrywkowa. Słynie z różnych rozrywek. A my idziemy dalej, bo tam widzę Godzilla. Kurczę, King Kong, sorry. Była Godzilla, to nie może zabraknąć i odwiecznego wroga, King Konga. Czemu w amerykańskich majtkach? Nie wiem. No może dlatego, że to King Kong jest wrogiem. Barbecue 2-4 na dobę, jakbyście byli głodni. Tutaj rzeczywiście nigdy nie zasypia ta dzielnica. Patrzcie. Jest tutaj klub jakiś go-go. Jest pan, który pilnuje wejścia. Ale pan jest w wieku naszych dziadków zapewne. Dzięki wielkie, że oglądaliście nasz odcinek. Fajnie, że zostaliście do końca. My powoli zbieramy się już do hotelu. Odwiedziliśmy 3 dzielnice. To nie wszystko. Odwiedzimy jeszcze więcej dzielnic, także mamy nadzieję, że obejrzycie pozostałe odcinki. Tymczasem pamiętajcie, komentujcie, lajkujcie, będzie nam niezmiernie miło. Jak macie jakieś pytania, chętnie na wszystko odpowiemy. A teraz żegnamy się i mówimy wam, trzymajcie się. Cześć! Pa, pa.